Dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Witam serdecznie po przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystali z cyfrowego dobrostanu i zaglądaliście rzadko w swoje telefony po to, żeby zajrzeć właśnie teraz na rozmowę ze Zbyszkiem Wantułą z firmy Primetric, do niedawna jeszcze Grenade Hub. No właśnie, Zbyszku, powiedz, skąd taka zmiana nazwy? Cześć wszystkim. Dzięki za zaproszenie. No tak, Granite Hub nie kojarzy się z tym, co robimy. Mało tego, byliśmy przez niektóre strony blokowani jako potencjalnie niebezpieczne i sprzedające broń, więc trzeba było szybko poszukać czegoś bardziej pasującego do I w tym naszej momencie, jak powiedziałeś działalności. to słowo, to zobaczyłem, że ilość live'ów spadła nam do zera, więc drogi Marku Zuckerbergu, my rozmawiamy tutaj i bardzo Cię lubimy, YouTubie bardzo Cię lubimy i cieszę się, że z nami jesteście. Słuchaj, powiedz mi skąd w ogóle pomysł na Primerica? Nie wiem jak to wymawiać, Primetrica, skąd się wziął pomysł? Wiesz co, znaczy pomysł kiełkował w naszej głowie już od dłuższego czasu. W ogóle moja historia też jest taka, że moją pierwszą firmą, którą założyliśmy jeszcze na studiach z moimi kolegami, była firma, którą dzisiaj byśmy nazwali Software House'em. Tworzyliśmy takie aplikacje multimedialne na potrzeby muzeów, marketingu. No i my kończyliśmy informatykę i wiedzę o zarządzaniu firmą nie mieliśmy żadnej, więc jak gdyby uczyliśmy się wszystkiego na gorąco. No i problem był właśnie taki, że tutaj tą wiedzę o tym, gdzie jesteśmy z naszą firmą, braliśmy z danych księgowych, które no z racji powiedzmy różnych optymalizacji podatkowych nie zawsze pokazywały nam prawdę. I szczerze powiedziawszy, nigdy nie wiedzieliśmy, które projekty są u nas rentowne, na których zarabiamy, na których już tracimy. Tak więc to były jeszcze czasy, zanim były modne projekty Time Materials, więc wszystko też było robione na fixach. No i problem był taki, że parę dużych fixów, które zrobiliśmy, parę inwestycji, które chcieliśmy też zrobić odnośnie produktów, dołożyły finalnie na tym, że firma, która fajnie nam rosła od 0 do 70 osób, z dnia na dzień musieliśmy ogłosić jej bankructwo, no bo no, nie dopilnowaliśmy tutaj wszystkich aspektów takich zarządczych pod kątem kontrolingu finansowego. Nie? Więc to była taka duża i bolesna dla nas wszystkich lekcja. Później po tym mieliśmy jeszcze parę innych epizodów związanych z usługami, no i bardzo nam się marzył produkt. I tutaj postanowiliśmy z moim wspólnikiem, że jakieś zaoszczędzone pieniądze zainwestujemy w startupy, ale nie, że poszukamy jakiegoś startupu, w który zainwestujemy, tylko że sami zrobimy. Jeszcze nie mieliśmy do końca pomysłu na to, co w ogóle będziemy robili. Pomyśleliśmy, że stworzymy właśnie może jakąś taką wylęgarnię startupów, nie? I to się skojarzyło z takim owocem granatu i dlatego właśnie taki Grenade Hub, nie? Stąd ta nazwa. Więc najpierw to, co zrobiliśmy, to stworzyliśmy proces, w którym będziemy sobie sprawdzali pomysły biznesowe, czy one mają potencjał, czy nie mają, jak w ogóle teraz decydować o tym, czy idziemy z danym pomysłem dalej. I dopiero później na tapetę wzięliśmy kilkanaście różnych projektów i jednym z nich nie był wcale obecny Primetric, tylko był taki pomysł na wymianę ławeczki pomiędzy firmami. To bardziej chodziło o to, że my będziemy zbierać informacje o tym, kto ma dostępnych programistów, a później szukali firm, którzy potrzebują tych programistów. Więc Czyli to że było... wy będziecie oferować klientów z ławki, tak? Tak, że my będziemy tutaj pomysł. Tak, pośredniczyć tym wszystkim. No i powiem Ci właśnie tak krótką na starcie,
to było bardzo dochodowe, nie? Bo udało się znaleźć zainteresowane firmy, które chciały się dzielić swoją ławeczką, udało się znaleźć kilku klientów, więc bardzo szybko to osiągnęliśmy ciekawe wyniki, ale problem był tutaj ze skalowaniem tego biznesu. Tak, bo jeśli to robiliśmy wszystko ręcznie, czyli ręcznie pozyskaliśmy klientów, ręcznie pozyskiwaliśmy tutaj tych partnerów, weryfikowaliśmy pracowników, tych programistów pod kątem zapotrzebowania od klienta, to wszystko wychodziło, ale jeśli próbowaliśmy to robić już coś bardziej automatycznego, no to tutaj spotykaliśmy się z różnymi nadużyciami, tak? Czyli z jednej strony klienci niespecjalnie wykorzystywali przygotowany przez nas genialny formularz do zapytania, tylko po prostu wpisywali to, co by wpisywali na Facebooku, że potrzebują po prostu senior Python dewelopera bez jakichś większych szczegółów, a z drugiej strony ci oferenci mówili, tak, mamy. I później dopiero jak się ci goście spotykali ze sobą, wychodziło, że jednak ci potrzebują Pythona, ale w takich konkretnych tutaj frameworkach, a ten gościu wcale taki nie jest seniorem, może bardziej midem, tak i gdyby wszystko się tutaj o to rozbijało. Więc ale w tym momencie też pojawił się, jak przedstawialiśmy w ogóle ten temat, pokazywaliśmy, proszę bardzo, tutaj zobaczysz, jakich masz dostępnych ludzi w firmie zewnętrznej, kogo byś mógł właśnie tutaj wziąć do projektu, to często pojawiały się głosy, kurczę, jak ja bym chciał mieć taką widoczność wśród swoich ludzi. Tak, to jest tutaj dostępny, kogo mógłbym tutaj wrzucić do projektu. Mamy trzy osoby, które się tym de facto u nas w pełni zajmują, oni nie mogą pojechać na urlop, bo później żaden projekt się nie zawiąże, nie? Bo tylko oni wiedzą, kto tutaj jest dostępny, kto może z kim pracować, kto ma jakie umiejętności i tak dalej. Nie? Więc to nam jak gdyby tutaj nakierowało nas w stronę tego, że może warto zrobić takie rozwiązanie po prostu dla firm, żeby mogły zarządzać swoimi własnymi pracownikami. Zbyszku, jak mówisz tą historię, że daliście narzędzie, które oferowaliście zewnętrznie, tak, dla innych klientów, ale oni chcieli je sami z niego korzystać, to mi się przypomina historia Slacka, gdzie oni z kolei korzystali wewnętrznie i inne firmy, które jakoś się dotknęły z tym narzędziem, stwierdziły, że to by było świetne narzędzie, czyli jakby zdarza się w dwie strony. Czasem narzędzie wewnętrzne staje się zewnętrznym, a u was było narzędzie, które w sumie oferowaliście dla klientów, oni chcieli je uczynić swoim wewnętrznym de facto, tak? Tak, no i w sumie sami poinformowali nas o swoich problemach i dzięki temu właśnie zaczęliśmy budować narzędzia, które tym firmom wewnętrznie mają pomagać do tego, żeby odpowiednio zarządzać swoimi firmami. No i tak powstał No to powiedz, obecny Zbyszku, JMetric. bo tu macie taką unikalną wiedzę, że wiesz pewnie, że każdy software house, każda agencja digitalowa, bo teraz chyba nazwa jest bardziej polska software house, Tak. jest inny. Więc zadam ci takie pytanie, jakby śmiał scharakteryzować, jak wygląda ten rynek software house'ów w tej chwili. Macie dobry przegląd, czym one się charakteryzują i na czym tak naprawdę zarabiają, bo są różne modele, tak? Niektórzy bardziej robią jakieś integracje, inni robią takie typowe custom software development, jeszcze inni zajmują się de facto takim dużym body leasingiem, czy też team extension. Wśród profilów waszych klientów, co dominuje? Jakie podejście? Jeśli chodzi o polskich klientów, to tutaj tak obserwujemy, że najwięcej jest firm, które jednak działają w takim modelu blisko body leasingowym. Tak? Taki team augmentation, body leasing. Są oczywiście też firmy, które realizują projekty, ale często właśnie łączą te projekty z jakimiś projektami takimi czysto body leasingowymi. Nawet temat ławeczki, nie? On jest po prostu body leasingowy, nie? Więc każda firma, która też w ten sposób działa, ma też tego typu projekty. Natomiast za granicą, to tak jak mówisz, nie ma software house'ów, są bardziej agencje, są firmy konsultingowe, które de facto robią projekty IT, nie? Różnego rodzaju, czy to wdrożenia, czy tworzą dedykowany soft. No i tam mocniej widać takie podejście po prostu projektowe.
Czyli tutaj jednak właśnie więcej takich prostych usług na zasadzie wynajmuje de facto tobie osobę, ale ty już sam nim zarządzasz. I to są też jedne z większych firm w Polsce, które właśnie tego typu usługi robią. To są właśnie firmy, które są w stanie dość szybko rosnąć, tak? Tutaj mówimy o firmach, które w tym momencie są ponad 500-osobowe, 700-osobowe. Ciężko znaleźć taki zwykły, taki software house w rozumieniu, że tworzy projekty, które byłby takiej wielkości. Czyli można powiedzieć, że przynajmniej w Polsce im większy software house, tym częściej po prostu zajmuje się tym team extension, team augmentation, czy nieładnie mówiąc body leasingiem. Tak? Taką charakterystykę znajdujesz, tak? Trochę tak, nie? No i to też jest moim zdaniem trochę problem tego polskiego rynku, nie? Bo wszyscy tutaj mówimy o tym, że no, każdy chciałby zwiększać rentowność firmy, a najprostszym sposobem na zwiększenie rentowności jest zwiększenie przychodu, prawda? Więc a tutaj przy takim teoretycznie prostej usłudze ciężko jest zwiększyć przychód, no bo klient, który bierze od nas tych specjalistów, ma różne alternatywy. Może sam ich zatrudnić, może znaleźć tutaj firmę, która dostarczy tego typu ludzi taniej, albo w takim ekstremalnym przypadku po prostu zapłaci karę, dogada się z ludźmi, którzy tam pracują i wyciągnie ich do siebie, nie? Bo będzie miał dość takiego ciągłego tutaj podwyższania tych cen. Nie? No to ciekawe, co mówisz, czyli że może się przeobrazić na skutek tej silnej inflacji, która w Polsce spodziewam się jest wyższa niż na zachodzie, inflacji płacowej. Może ten rynek się troszeczkę przerodzić, być może właśnie w bardziej innowacyjny, być może właśnie taki bardziej, który kreuje swoje produkty i już są takie przykłady, tak? Tar Heel Capital, Catch Tornado, który tam wypączkował z Divante, Tenderhat czy Escola, które próbują gdzieś znajdywać tą swoją marżę, ale to nie są jedyne, jest bardzo dużo tych firm, które próbują zrobić swoje produkty, tylko nie każdemu wychodzi. No tak, no to jest właśnie, wiesz, to jest jedna rzecz to są produkty, ale druga rzecz to jest też bardziej zaawansowane projekty. Nie? Mówi się o tym, że mam projekty, które realizowane są przez takie profesjonalne firmy, można podzielić na 3 kategorie. Nie? Czyli pierwsza to jest taki projekty z kategorii brain, nie? Czyli są bardzo wymagające, potrzebne są goście, którzy są mocni w danej dziedzinie, bo problem jest nietypowy i rozwiązanie też wymaga jakiegoś nietypowego podejścia. No i tutaj takie firmy właśnie wyszukuje się i takie firmy zatrudnia się, bo są smart, nie? Bo faktycznie mogą rozwiązać tutaj nam ten nietypowe i ciężkie zagadnienia. Drugi rodzaj projektów to są takie projekty grey hair. Nie? Czyli chodzi o to, że mamy jakieś doświadczenie w realizowaniu konkretnych zadań, konkretnych typów projektów. Nie? I wtedy klient nas wybiera, bo my mamy w tym doświadczenie. Nie? Wiemy, jak tego typu rzeczy robić, zrobiliśmy już ich dziesiątki, setki, więc pewnie w jego przypadku też sobie dobrze poradzimy. No i są takie projekty procedural, takie, które no, nie wymagają może jakichś bardzo dużych tutaj umiejętności po naszej stronie. Klient de facto poradziłby sobie sam, tylko no, z różnych przyczyn łatwiej jest mu to zrobić poprzez firmę zewnętrzną, czy to z przyczyn finansowych, jakiejś elastyczności, tak, że ma to tak skalkulowane, że łatwiej mu to wziąć na firmę z zewnątrz. Nie? I w miarę jak firma przesuwa się na tym tutaj skali, którą sobie zarysowaliśmy w stronę tych firm Brain, które świadczą tego typu usługi, no to łatwiej jest podnieść tutaj tą stawkę. Przy takim body leasingu, no to jeśli koszt danej osoby pomnożysz razy 2, razy 3, to już jest taka skrajność, nie? A w projektach Brain, no to tak naprawdę ten mnożnik może dochodzić do razy 10, nie? Razy 15 nawet. Ten mnożnik warto powiedzieć, bo są osoby, które tym się zajmują, że to wtedy nie ma znaczenia, ile razy go podnosisz, bo klient de facto płaci za solution, za rozwiązanie swojego problemu. To jest
trochę charakterystyka, jak pracuje Wielka Czwórka, czy consulting, czy jakieś duże firmy wdrożeniowe, że ja chcę usprawnić produkcję, chcę, nie wiem, wdrożyć e-learning, żeby nie robić szkoleń na żywo, więc de facto daj mi platformę, stwórz mi procesy, wymyśl to za mnie, bo zrobiłeś to 62 razy w firmach, w tym 18 w firmach zbliżonych do mojej, więc dzięki tobie uniknę masy błędów. Jest to nieporównywalnie nie tylko tańsze, co jest ważne dla firmy, ale też i pewniejsze, że to się uda, bo prawdopodobnie na tych 18 wdrożeniach zebrałeś doświadczenie, które pozwala mi to zrobić. I w sumie, jeżeli ty to potrafisz zrobić jedną osobą, to super. I to jest cena, ile dla mnie to oszczędzi, że ten e-learning oszczędzi mi, nie wiem, $2 miliony rocznie na szkoleniach na nogach, to jest wartość, którą od ciebie kupuję. A ty możesz dla mnie to zrobić platformą, zresztą o tym świadczy wdrożenie tego, co robi właśnie twoja firma, tak? Bo wy oszczędzacie mi pewien czas. I zaraz do tego przejdziemy, bo ja tutaj powiem, jak my to robimy. Escola, my w tej chwili dochodzimy do 100 pracowników. Jest to pewnie taki moment, kiedy no właśnie najwyższy czas te procesy już mieć bardzo sprecyzowane do poziomu od pozyskania klienta przez całą drogę, jak on musi pokonać do podpisania umowy i potem od podpisania umowy przez realizację tego kontraktu, niezależnie czy to time and material, czy na fixed price, przez potem zrobienie kolejnego projektu, tak? Zrobienie kolejnego i kolejnego projektu, jeżeli się sprawdziliśmy za pierwszym razem i taki klient ma perspektywę na kolejny projekt, czy utrzymanie danego projektu, i rozwój projektu, który robimy. No i jak to robimy? Mamy tą mapę procesów opisaną dość dokładnie w swoich narzędziach, natomiast przy takich bieżących potrzebach, no to mamy osobę, która się zajmuje tak zwanym trafikiem, Paweł, traffic managera, i szefową sprzedaży, z którą oni cotygodniowo muszą uwspólnić swoje myśli, ile jest do zrobienia, a ile prawdopodobnie będzie w najbliższych miesiącach. No i na tej podstawie trzeba też zrobić pewne zlecenie na osoby, które już pracują w Escoli, bądź też, no mówiąc wprost, nacisnąć pedał gazu, jeśli chodzi o rekrutację, wiedząc, że te projekty się w tym, jak to się ładnie mówi, pipeline pojawiają. I ten proces, jak wspomniałem, u nas na tą skalę rozbija się w Excelu. Ja ci zresztą potem powiem, dlaczego nadal w Excelu i my przyglądamy się rozwiązaniu, którym dzisiaj rozmawiamy, dlatego, że ono de facto wiele rzeczy ułatwia, tak? I teraz chciałbym, żebyśmy zaczęli tą rozmowę, żeby twoją wypowiedź zaczęli od tego, jak opisałem ci ten proces, jak my to mamy, myślę, że on nie jest nieróżny od 80% software house'ów. Jakby gdzie są te bezpośrednie korzyści z implementacji Primetrika? Ja staram się to ładnie wypowiedzieć. Primetrika. Wiesz co, no właśnie chodzi o to, żeby móc pracować na jednym widoku. Nie? Do tego, żeby w tym jednym narzędziu zarówno Traffic Manager miał podgląd na to, jak wygląda tutaj obłożenie wszystkich pracowników, żeby salesi mogli wprowadzać tutaj nowe projekty, wprowadzać demand, czyli właśnie zapotrzebowanie na odpowiednich specjalistów i móc de Tu ci od facto razu już bardzo szybko... Zbyszku, Zobacz, zapytam. I te dane z salesa, one się zaciągają poprzez jakieś, jeżeli są systemy CRM, rozumiem, to jest, bo wiesz, wpisać z palca to każdy program umie, ale rozumiem, że cała magia polega na tym, że gdzieś tam to się na bieżąco aktualizuje. Czy możesz mi powiedzieć, z jakimi systemami to rozmawia w tej chwili? Wiesz co, z takich natywnych integracji to mamy teraz z Pipedrive'em, ale bardzo dużo naszych klientów integruje sobie te rozwiązania z tymi narzędziami, które w tym momencie używa. Nie? Czyli mamy po prostu Zostawia tutaj jakąś API. regułę, tak? Tak, mamy API, mamy to szczęście, że głównie współpracujemy z software house'ami, które radzą sobie z pisaniem skryptów i z wykorzystaniem API. Jeśli sobie nie radzą, to mamy partnerów, którzy są w stanie tego typu integracje wykonać, czyli de facto z każdym systemem jesteśmy w stanie się tutaj połączyć, tak? No bo to jest ważny aspekt, o którym wspomniałeś, czyli właśnie to, żeby oszczędzić czas na takim ręcznym przepisywaniu i tworzeniu, duplikowaniu tych wpisów w różnych miejscach. Nie? To jest pewnie jakiś problem, który też dotyczy Exceli. Niemniej jednak właśnie wiesz, to, że wy to robicie w Excelach,
To jest bardzo fajny początek rozmowy właśnie. Nie? My bardzo lubimy, jak firma przychodzi do nas i ma poukładane pewne rzeczy w Excelu. W ogóle Gorzej jak na wie, co... mailach, to tylko lata. Tak, a wiesz, bo to chodzi o to, że taka firma wie, co chce badać, tak? Wie, jakie wskaźniki ich interesują, wie też, w jaki sposób w ogóle analizować te wskaźniki, w jaki sposób realizować pewne właśnie przepływy danych, co jest na wejściu, co jest na wyjściu, jak pewne rzeczy są liczone i dzięki temu doskonale rozumie też, w jaki sposób te elementy działają po prostu u nas, nie? I jest w stanie łatwo transformować pewne rzeczy właśnie od siebie do nas. Nie? Więc to jest ważne, no ale no, właśnie chodzi o to, żeby mieć taką jedną centralkę, jedno miejsce do zarządzania tym całym procesem. Tak? Bo zarządzanie w ogóle firmą usługową to jest złapanie takiego delikatnego balansu pomiędzy tym, kogo ja mam dostępnego w firmie albo z kim mogę się szybko dogadać, to jak właśnie wygląda tutaj portfel moich projektów, tych pewnych i tych niepewnych, jakie tam jest zapotrzebowanie, no i to, jaką chciałbym mieć rentowność. Nie? I to trzeba właśnie tutaj w ten sposób manewrować, bo o jednej rzeczy też tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy. W momencie takim, kiedy na przykład właśnie robisz alokację ludzi, czyli przypisujesz ich do poszczególnych projektów, tak naprawdę możesz na bazie tego zrobić forecast finansowy. Tak? No bo wiesz, ile kosztują ci ludzie. W projektach Time Materials też masz podaną stawkę, więc tak naprawdę jesteś w stanie wyliczyć to, ile teraz na takim przypisaniu możesz zarobić. No i właśnie Primetric mamy takie moduły jak właśnie tutaj Talent Pool, gdzie masz możliwość wskazania wszystkich osób, które zatrudniasz w firmie, wskazania, jakie mają doświadczenie, jakie mają umiejętności, na jakim poziomie, ile cię kosztują. Drugi moduł to jest moduł Project Portfolio Management, tak, gdzie masz widoczność wszystkich swoich projektów, tych aktywnych, ale również tych, które są na etapie lejka sprzedażowego, z informacją, jakie jest prawdopodobieństwo tutaj wejścia. Masz informację o tym, jakie masz zapotrzebowanie w tych wszystkich projektach i na to wszystko nakładamy taki moduł alokacji, gdzie teraz możesz tych ludzi poprzypisywać do odpowiednich projektów i wskazać to, od kiedy do kiedy oni pracują, w jakim wymiarze będą pracowali w tych projektach, na ile oczywiście przewidujesz, tak, że to będą, jaki jest ten twój stan wiedzy na dzisiaj. Możesz zrobić miękkie alokacje, czyli po prostu zarezerwować sobie odpowiednie osoby, możesz je tylko draftować, żeby na przykład zobaczyć, jak teraz taki zestaw ludzi wpłynie na rentowność versus inny zestaw ludzi, nie? Czyli możesz sobie porobić pewnego rodzaju scenariusze, na bazie których możesz podjąć decyzję o tym, to jaki zespół najlepiej dorzucić do danego projektu, ale widzisz też tą ważną sytuację, w którym nie wiem, nie masz do jakich projektów ich przypisać, więc pojawia ci się potencjalna ławeczka. Albo z drugiej strony widzisz pewien pik projektowy, który jeśli tam wejdą te, które są w tym momencie projekty na 75%, no to będziesz miał ten problem, o którym wspomniałeś, czyli nie masz wystarczająco dużo ludzi i musisz przycisnąć tutaj HR, żeby takich ludzi poszukał na rynku. Nie? I to wszystko jest połączone z modułem budżetowania. Znamy koszty, znamy przychody i jesteśmy w stanie też teraz zobaczyć, jak w przyszłości mogą się kształtować moje finanse, jak może się kształtować tutaj moja rentowność, a później na bazie mechanizmów związanych z logowaniem czasu pracy porównujemy teraz te nasze plany do rzeczywistości i możemy je modyfikować też na bieżąco. Właśnie Tak, myślę, że skrócie to jest taki jeden z aspektów, właśnie chciałem powiedzieć, który jest dużym wyzwaniem dla software house'ów, ale nie tylko dla software house'ów, dla każdej firmy usługowej, czy każdej firmy, która ma jakiś złożony lejek sprzedażowy, bo nie oszukujmy się, dla większości software house'ów ten moment od pierwszego kontaktu do podpisania umowy to jest od kilku tygodni do kilku miesięcy. Tak? Pewnie są jeszcze takie, które mają te kilkanaście miesięcy te procesy rozbudowane no i to czasami się zmienia na każdym etapie. Klient może zniknąć albo klient może się zatrzymać. Tak? Mieliśmy choćby okres tej początkowej pandemii.
nagle wszystkie procesy się zatrzymały, a potem po prostu wyleciały niczym z worka i trzeba było wszystkie naraz obsłużyć. No to taki teraz mamy podobny case z wojną, tak? Na chwilę świat wstrzymał się, co to będzie. Okazało się, że no, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla większości krajów, więc znowu trzeba działać. Co więcej, część tych centrów, które znajdowały się w Rosji, która też jest bardzo silna pod kątem developmentu, zostały czy zostają przeniesione, tak? Co jeszcze bardziej zwiększa tą presję na dostarczanie usług informatycznych. No i teraz pytanie, czy na to masz jakiś sposób, bo to jest takie pytanie, które u mnie pozostaje zupełnie bez odpowiedzi, tak? Ta zmienność w naszym świecie. Wiesz co, jest taka zmienność naturalna, o której mówimy, że po prostu klienci przychodzą i odchodzą, więc kwestia jest działania na prawdopodobieństwie. Tak? To jest najważniejsze dla ciebie jako zarządzającego jest pewna widoczność tego, co cię czeka w przyszłości i ocena ryzyka. Nie? Na zasadzie tego, jak bardzo duże ryzyko wiszą na poszczególnych projektach, na pewnych scenariuszach, które sobie rysujesz. Nie? I w momencie takim, kiedy masz tą widoczność, dużo łatwiej jest ci podejmować pewnego rodzaju decyzje. Niemniej jednak żaden system nie przewidzi COVID-u, czy nie przewidzi właśnie sytuacji wojennej, więc takie rzeczy się po prostu zdarzają. Więc no, na to jakiegoś systemowego lekarstwa nie mam. Okej, to pociągnijmy wątek. Załóżmy, że Escola w których momencie decyduje się przenieść te swoje Excele, tak, które u nas też są współdzielone, no bo to są Excele Google'owe, do narzędzia. Jak taki proces odbywa się krok po kroku? Bo pewnie słucha nas bardzo dużo Twoich potencjalnych klientów. Wiem, że teraz macie ich więcej za granicą, ale jednak w Polsce też macie rozpoznawalny brand i macie sporo klientów. Jak wygląda taki proces przejścia z tych Exceli do narzędzia? Tutaj bardzo jako firma pomagamy w tym. Nie? To znaczy, że jeśli masz już te Excele, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli nam je też udostępnisz, to będziemy w stanie je przekonwertować po prostu do naszego systemu. No więc tutaj ta pomoc z naszej strony jest spora. Jeśli nie wszystkie aspekty masz jednak w tych Excelach porobione, to dajemy Ci też Excela, żebyś mógł uzupełnić pewne elementy, które Ci brakują, żebyśmy później mogli łatwiej przenieść je do naszego systemu. Nie? Więc jak gdyby tutaj ta praca, to dzielimy się trochę tą pracą. Czyli to, broń Boże, nie jest jeszcze na tym etapie to narzędzie, że dostajecie od nas jakieś tam sasowe rozwiązanie z dobrze zrobionymi tabelkami w chmurze i teraz bawcie się i ewentualnie można do Indii zadzwonić po pomoc, do Rajesha. Nie, my jesteśmy jeszcze na tym etapie, gdzie tak naprawdę support jest bardzo ważnym częścią naszej oferty. On jest jakoś tak, bo chcę podrążyć ten temat, bo rozumiem, to jest bardzo fajny model, w którym wy faktycznie pomagacie, dajecie taką właśnie wartość dodaną, o czym mówiliśmy, to rozwiązanie daje wartość dodaną, bo pomaga też poukładać procesy. Wiemy z wdrożeń różnych rozwiązań typu SAP czy Salesforce, że można wszystko zinformatyzować, niekoniecznie da to pożądany efekt, a rozumiem, że taki dobry consulting pozwala dać pożądany efekt w postaci właśnie większej accountability to jest to słowo, którego szukam, odczytywalności, mierzalności tego, co Software House robi, tak? Tak, dokładnie. No u nas to jest tak, że każdy z naszych klientów dostaje tutaj wsparcie, w zależności od tego też jak jest duże, no to tam jest od kilku godzin do kilkunastu, czasami nawet do kilkudziesięciu godzin, tak, takiego wsparcia, gdzie na starcie no właśnie pomagamy zidentyfikować, jakie use cases są
istotne dla tych naszych klientów. Mamy taką tabelkę z use case'ami, gdzie klienci zaznaczają, tak, to jest dla mnie ważne, tak, te rzeczy są dla mnie ważne, takich będę miał userów i oni takie rzeczy chcą robić, nie? Więc staramy się też zidentyfikować i zrozumieć, jak wygląda teraz struktura danych w danej firmie, nie? Czyli właśnie jak tutaj struktura ludzi, struktura projektów, tak? Czy właśnie jak teraz to przerzucić do naszego systemu, żeby to było jak najprostsze i później pokazujemy już na waszych danych, w jaki sposób te use case'y, które były zaznaczone, można realizować. Okej, bardzo fajnie, ale rozumiem, że ten system też musi być troszeczkę modułowy, bo jednak inne trochę potrzeby ma Software House 20-osobowy robi tylko projekty fixed price, inny wielki konglomerat 1000-osobowy robiący głównie team augmentation, ale z jakimś tam długim ogonem consultingu, nie wiem, UX designu, takich różnych usług pobocznych, tak? Tak, i dużo rzeczy jest konfigurowalnych u nas w systemie. To znaczy, że jeśli na etapie poznawania ciebie my teraz wiemy, że ty realizujesz tego typu projekty, albo w ogóle, nie wiem, nie interesuje cię jakiś konkretny moduł, nie interesują cię jakieś konkretne widoki, to my je wyłączamy. I Nie widzę pokazujemy, ich, nie widzę. nie widzisz ich i pokazujemy już ci to no, po prostu na twoich danych, na twoich use case'ach. Okej. A jakbyś miał powiedzieć, mówisz o use case'ach, jakie wskaźniki, tak, bo tutaj nawet mi się wyświetla, ale bardzo szczegółowe pytanie, jakiś bucket KPI API do bucket KPI, nie specjalnie rozumiem, co autor miał na myśli, z Michale, chyba, że ty rozumiesz, Zbyszku, o jaki bucket KPI mi chodzi. Tutaj Michałowi chodzi, ja bym bardziej chciał zapytać właśnie o to zarządzanie. Jakie wskaźniki w ogóle bierzecie pod uwagę, takie najważniejsze, które interesują klienta? Okay. To my w ogóle wychodzimy od tego, że tak naprawdę klient sam nam musi powiedzieć, jakie wskaźniki są dla niego istotne i w jaki sposób on je też liczy i bada. My mamy możliwości konfigurowania pewnych wskaźników właśnie u nas w systemie, bo ważne jest to, żeby klient, to on dobrze zrozumiał, jak są liczone właśnie dane wskaźniki, żeby umiał je zanalizować, żeby umiał na bazie tego podejmować jakieś wnioski. I ważne Czyli jest to, rozumiem, żeby że przepraszam, że ci przerwę, to znaczy, że musi być pewna dojrzałość jednak w tym Software House, bo ja pamiętam też, jak Escola miała 20 osób i niestety raz, że przy tej skali było ciężko coś owskaźnikować, bo była duża taka przypadkowość tych zapytań. Też byliśmy w trakcie jakby takiego doprecyzowania naszej specjalności i na ile, jakby w jakich obszarach my się najswobodniej poruszamy. Więc rozumiem, że oczekujecie, żeby dołączyć do tego oprogramowania, jednak wiedzieć, tak, gdzie jest, przynajmniej, że wiem, czym jest marża, ile osób jest faktycznie zaalokowanych, a ile nie, jaka jest przewidywalność tego, taki forecasting, na ile jest odległy, bo to jest jeden z poważnych problemów, tak, że firmy nieraz z miesiąca na miesiąc się dowiadują, że muszą dozatrudnić 10 osób i to nie zawsze jest łatwe, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli oczekujecie, że ja jako wasz klient będę miał swój pomysł, co już mnie boli, tak? No to jest dla nas najłatwiejsze. Tak jak wspomniałem, bardzo lubimy klientów, którzy przychodzą do nas z Excelami, nie? Bo mają te rzeczy poukładane, wiedzą, co chcą liczyć, wiedzą, w jaki sposób u nich działają te procesy, no i teraz starają się to odzwierciedlić u nas. Nie zawsze my to jesteśmy w stanie odzwierciedlić 1 do 1, ale rozmawiamy wtedy, nie? Pokazujemy, dobra, wy liczycie tak, my liczymy w ten sposób, ale oni rozumieją ten nasz sposób liczenia i mówią, okej, on też jest dobry, ale rozumieją podstawy. Nie? Z czego to wynika i będą wiedzieli, w jaki sposób mogą teraz z tym wszystkim działać. Więc tak, jak najbardziej tutaj pewien poziom świadomości jest istotny, no bo no, wiesz, wdrażanie takiego narzędzia jak nasze nie rozwiązuje problemów w firmie. Nie? To jest tak naprawdę tą pracę u podstaw związaną z tym, żeby poukładać sobie procesy, trzeba wykonać. Tak, no to wiele osób ma nadzieję, że system rozwiąże jakiś problem. Ja zresztą podzielę się swoim doświadczeniem, bo pamiętam, jak u nas zaczynało się takie dokładne dokumentowanie godzin. No, ponieważ nie wszyscy początkowo byli chętni, tam twierdzili, że no, rozwiązałem problem, no to można się domyślić.
I wymagało naprawdę wielu miesięcy takiej pracy nad kulturą organizacyjną, łącznie z zachęcaniem intensywnym w postaci wypłata faktury dopiero po zatwierdzeniu godzin, aby wszystkich do tego zachęcić. Kiedy już się przekroczy pewną masę krytyczną i większość osób wie, czemu to służy, bo to też jest ważne, żebyśmy my jako zarządzający firmą wytłumaczyli, że to zarządzanie godzin nie jest po to, żeby was kontrolować, tylko że my też dokonujemy pewnych rozliczeń z klientami lub sami ze sobą, jeśli budujemy jakieś rozwiązanie na stałej cenie czy własny produkt, to możemy w ten sposób twierdzić, czy to się nam opłacało. Ja pamiętam ze 2 razy, jak wprowadziliśmy ten system mierzenia tych wskaźników, że wydawało nam się, że zrobiliśmy świetny projekt, ale absolutnie fajny, fascynujący, bo on dla nas był ciekawy i wydawało nam się, że sprawy szły gładko i że był duży zapas na marżę, a okazało się, że niekoniecznie. Właśnie, nie? Dlatego tutaj ta kwestia zrozumienia dobrych wskaźników i tego, żeby wszyscy interesariusze rozumieli te wskaźniki tak samo, jest tutaj bardzo istotna, nie? Bo tutaj te wskaźniki, nawet te najprostsze, można w różny sposób interpretować. Nawet będzie przykład, jak myśmy dostaliśmy finansowanie, no i nasza runda finansowa była podzielona, w sensie całe nasze finansowanie było podzielone na 2 rundy. Druga odblokowywała się w momencie takim, kiedy osiągniemy jakiś konkretny wskaźnik, który był prostym wskaźnikiem, ilość klientów i MRR. Nie? I kiedy parę miesięcy przed tym, zanim mieliśmy to zrobić, bardzo się ucieszyliśmy, że szybko tak dobiliśmy do tego wskaźnika i poszliśmy do inwestora, że mamy, dawajcie nam tą drugą transzę. No to inwestor mówi, ale no wiecie co, tutaj jesteście SaaS-em i w SaaS-ie klient jest rozumiany jako ktoś, kto płaci więcej niż 1 miesiąc, czyli tak najlepiej 3 miesiące. Nie? Więc Czyli znaczy, że został. Tak, że został, że jest faktycznie klientem, nie jakimś jednorazowym po prostu, tak, i okej, ale rozumiesz, cały nasz biznesplan, wszystkie układanie tych KPI w naszym rozumieniu było do tego, że my, jak mamy już tego klienta, płaci nam, wystawiliśmy fakturę, pierwszy miesiąc już jest klientem, nie? I wszystko było tak ustawione, cały jak gdyby cashflow pod to, nie? Jeśli byśmy wiedzieli, że to w ten sposób będziemy rozumieli, to on by był trochę, wiesz, inaczej. No to też ciekawe, że inwestor to doprecyzował dopiero na takim dalszym etapie, a nie i powiedział 3 miesiące, a nie na przykład rok. No i wiesz, i to jest też takie, tak, no wiesz, to jest teoretycznie prosta sprawa, nie? Ale z drugiej strony masz na przykład też bardzo często wykorzystywany wskaźnik w firmach usługowych, czyli utylizacja. Inni nazywają to chargeability, nie? To jest procent tych godzin bilowalnych, za które skasowałeś klienta, do godzin dostępnych. Nie? No i ludzie tam porównują się tymi wynikami, a jak my patrzymy, jak właśnie firmy to liczą i jak chcą, żeby to było na przykład w Primetricu liczone, no to tu są mega duże różnice w tym podejściu w ogóle do tego, jak to liczyć, bo mamy na przykład dostępność, nie? Czyli ten nasz mianownik. Można przyjąć 8 godzin dziennie, że ktoś pracuje, a można przyjąć, że ktoś pracuje 7 godzin dziennie, no bo przecież musi zjeść obiad, ma te ustawowe przerwy, więc kiedy zatrudnia się na umowę o pracę, nawet tak ryzykowne jest logowanie 8 godzin do projektów, nie? Bo przecież musi mieć też ten czas na przerwę, nie? Więc firmy robią sobie 7 godzin. No i jest różnica, czy w mianownik wstawiasz 40 czy 35. Zasadnicza. Tak, i kolejna rzecz to jest kwestia tego, czy wrzucasz urlopy, zmniejszają dostępność, czy nie zmniejszają, nie? I różne firmy różnie do tego podchodzą. Dlatego takie porównywanie to musiałoby się odbyć na zasadzie takiej, że to zewnętrzna firma robi na bazie jakiegoś jednego ustandaryzowanego wskaźnika i wtedy można porównywać, nie? A tak to jest to bardzo, bardzo ciężkie. Dlatego mówię, trzeba dobrze rozumieć to przede wszystkim właśnie wskaźniki mają nam mówić o tym, czy my idziemy w dobrym kierunku jako firma, czy te cele strategiczne. Często warto patrzeć, że wskaźniki jaką mają dynamikę niż to, jak mają wartość bezwzględną. Tak jak mówisz, jeżeli obłożenie liczymy czy do mianownika 35 czy 40, to porównywać się możemy ze sobą, czy to utrzymuje się na wysokim, stałym poziomie, tam 80%, tak? Jeżeli nam spada,
poniżej tego. I tu dane historyczne są niezwykle ważne i dobre ich ilustrowanie. I tutaj też o to chcę Ciebie zapytać, bo dzisiaj każdy, kto zetknął się trochę z pracą w konsultingu, a ja miałem okazję i cały czas pracuję przy konsultingu, przy cyfrowych zmianach, to wie, jak bardzo różni CEO, a już w ogóle rady nadzorcze, to kochają dobrą ilustrację danych, jakiś wykresik, żeby się pojawił, jakieś tutaj, że rośnie czy spada, rośnie bardzo i najlepiej w ogóle jak to tak nieustannie rośnie od wielu miesięcy. Jak jest z tą ilustracją danych, czyli modnie nazywanym dzisiaj BI? No tak, to jest mega istotne i my tutaj inwestujemy sporo pieniędzy w to, żeby mamy jakieś swoje własne raporty, takie standardowe, które powiedzmy pokazują kondycję bardziej zunifikowaną firmy, ale w zależności od tego, kto korzysta z naszego systemu i tak jak wspomniałeś, jakim biznesie tak naprawdę operuje, no to potrzebuje trochę innej wizualizacji danych. Nie? Dlatego my stworzyliśmy takie mechanizmy do tworzenia raportów customowych, gdzie sam można sobie je pobudować. I to jest wasze i na narzędzie, bazie nie macie tego- jakiegoś zewnętrznego tutaj BI, którego eksportujecie, nie wiem, jakiś tam Power BI czy inne. Rozumiem, to też pewnie klient może zrobić, jeśli Może zachce, zrobić. ale tak to po Tak. prostu odklikuje, jakie dane Cię interesują, no nie, marża, rentowność, chargeability, nie wiem, tam coś tam jeszcze i z tego coś Ci się pokaże ładnego. Tak, może to jest taki bardziej nawet zaawansowany, bo to jest taka tabela przestawna w ramach naszego, mówimy, że firmy są nauczone Excela, nauczone tych mechanizmów, więc musieliśmy je jakoś tutaj też stworzyć. No i do tych wszystkich tabeli masz możliwość zbudowania tego wykresu i wrzucenia go do dashboarda. Nie? I każdy menedżer może mieć właśnie swój dashboard ze swoimi wykresami, które mu tak unaoczniają, gdzie jest. No ale tak jak mówisz, czasami jeśli w firmie są jeszcze jakieś inne procesy, jakieś inne narzędzia, no to wtedy z naszego systemu wyciąga się dane z tego systemu, no i ładuje się do jakiegoś BI-a i takie integracje też są wykonywane przez naszych klientów. To porozmawiajmy o trudnym temacie, czyli Jira. Jira to trudny temat dla każdego software house'u. Po pierwsze, na koniec miesiąca przychodzi strasznie duży rachunek, a w miarę wzrostu firmy coraz większy. Drugi trudny temat, że to strasznie wolno działa. Niestety ilość requestów, jakie tam w tle się przetwarzają, jest niesamowite. Ja wielokrotnie sprawdzam, jak korzystam z Jiry, czy moje połączenie internetowe zerwało, bo tam się po prostu coś przetwarza, nie? I w sumie to są przecież tylko tabelki, więc to jakby na swój sposób kogoś, kto ma do czynienia z IT, zadziwia. No niemniej jest to dla nas taki trochę Microsoft Windows, czy właśnie pakiet Office, że po prostu jest to standardem, że tam jest ta Jira Tempo, gdzie mierzymy godziny, że tam są zlecane zadania, że tam jest Confluence, gdzie przechowujemy wiedzę. No i jak to wy z tą Jirą żyjecie? Na ile jesteście w stanie w sposób automatyczny czy półautomatyczny importować te dane, które my tam w strasznych ilościach dostarczamy? No tak, Jira jest standardem, na tyle dużym standardem, że sami go w firmie używamy do zarządzania projektami. Tak, czasami ma różne lagi, no, ale myślę, że właśnie przy tej skali te kwestie wydajnościowe, no, oni tam pracują, przynajmniej mówią o tym, że rozwiązują te problemy na bieżąco. Niemniej jednak jest to standard na rynku, nie? I my zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego z Jirą jesteśmy bardzo mocno natywnie pointegrowani. Nie? Czyli właśnie te kwestie związane z worklogami, które tam są wrzucane, czy to bezpośrednio na Jirze, czy przez taki dodatek jak Tempo, trafiają później do naszego systemu, gdzie właśnie można wtedy sobie porównać te nasze przewidywania do faktycznego wykonania. Nie? I pracownicy nawet nie muszą wiedzieć, że jest coś takiego jak Primetric, nie? Bo to jest wtedy bardziej takie narzędzie zarządcze. Niemniej jednak, bo Jira, ona pojawia się w firmie usługowej jako jedno z pierwszych w ogóle narzędzi, nie? Bo realizujemy projekty, niezależnie od tego, jak dużą mamy skalę, no to chcemy te projekty realizować na odpowiednim poziomie. Jeśli mamy jakąś metodykę zarządzania tymi projektami, no to jest duża szansa, że jesteśmy w stanie ją odwzorować właśnie na Jirze. I z racji tego, że jest to też pierwsze te narzędzie, to też się od razu pojawia tam temat logowania czasu pracy właśnie na tej Jirze. Jednak
logowanie czasu na Jirze czy przez Jira Tempo jest ograniczone do logowania do projektu. Tak? Czyli mówimy tutaj o logowaniu takim projektowym, o tym, żeby później wskaźniki spalania można było pokazać, tak, żeby Tam trzeba zobaczyć, jak stworzyć, idą. u nas jest jakiś taki projekt typu właśnie samorozwój, czyli taki, no bo faktycznie musi być przypisany projekt, no więc jest projekt tam szkolenia i to jest taki must. No tak, ale to masz, wiesz, to jest też temat taki, że... No tak, ale to wtedy wygląda jak Jira- billowalne, tak, więc to rozumiem, że z waszej perspektywy i z mojej, tak, mamy akurat bardzo ważne jest dla nas, że co piątek faktycznie są te szkolenia, plus są konferencje, jakby bardzo na to stawiamy, no i potem trochę wychodzi, że czy ta godzina jest billowalna, czy nie, to nie jest łatwe, teraz dopiero to zauważyłem, że to nie jest łatwe dla mnie do stwierdzenia, okej, ktoś był na szkoleniu, ale to nie zarobił w tym czasie. No więc my już tutaj mamy mechanizmy do tego, w jaki sposób, wiesz, tutaj łączyć ze sobą te projekty i u nas stwierdzać, czy one są właśnie billowalne, czy nie billowalne. Niemniej jednak właśnie tutaj masz też cały temat związany z, bo w ogóle po co w firmie jest logowanie czasu pracy, nie? Czyli pierwsza rzecz, ten aspekt projektowy, żeby zobaczyć na przykład, jak moje estymacje na poszczególne taski mają się do faktycznego wykonania. Gdzie jestem w tym momencie z całym tym naszym projektem, więc to jest ten aspekt taki do analizy przez project managerów, nie? I tutaj Jira się świetnie do tego sprawdza, ale masz jeszcze bardzo ważny aspekt związany z ewidencją czasu pracy. Tak, czyli właśnie takie kwestie związane z nadgodzinami, kwestie związane z logowaniem czasu, z urlopami. I to wszystko da się zrobić na Jirze Tempo, ale jest to zawsze jakiś workaround, bo Jira nie jest systemem do ewidencji czasu pracy, do zgłaszania urlopów, tak, do tego typu rzeczy, więc jak gdyby tutaj już się używa tych workaroundów. Jest jeszcze trzeci aspekt, dlaczego się loguje czas pracy, to chyba najważniejszy z punktu widzenia biznesu, czyli rozliczanie się z klientem. Tak? I przy takim prostym time materials to jest ok, no bo masz konkretnie, wrzucasz teraz raport timesheet z Tempo, kto ile nad czym pracował, mnożysz to razy stawkę i wychodzi ci wynik, ale w momencie takim, kiedy zaczynasz wprowadzać trochę bardziej skomplikowane modele rozliczeniowe, chociażby nadgodzinę, no to już musisz teraz przepuścić ten cały timesheet przez jakiegoś Excela i dorzucić dodatkową pracę teraz do tego, żeby to odpowiednio rozliczyć. Nie mówiąc już na przykład o dniówkach, gdzie trochę rozliczasz się inaczej niż za inne godziny niż ten pracownik faktycznie zalogował. Nie? I to są też takie aspekty, które no tutaj są trochę na siłę robione na Jirze, więc my też tutaj dość mocno rozwijamy się w tym kierunku, żeby można było też logować ten czas pracy za pomocą albo właśnie naszych widgetów na Jirze, albo bezpośrednio u nas, żeby te trzy aspekty były załatwione. Nie? Więc to, Tak. Ale Jira jest dla nas, no, to jest taki set właśnie Jira do zarządzania projektami, Primetric do zarządzania firmą, to jest połączone, to jest najczęściej funkcjonujący zestaw u naszych klientów. Chciałbym Cię zapytać, bo nie tak dawno temu zrealizowaliście rundę inwestycyjną z Venture Capital. Chciałbym na tyle, ile możesz, na ta cała poufność tej pewnie złożonej umowy pozwala, żebyś podzielił się swoim doświadczeniem jakby po pierwsze, dlaczego zdecydowaliście się na rundę inwestycyjną i dał trochę okoliczności, bo sam mówisz, wywodzisz się, miałeś kiedyś software house, wiesz z czym się mierzymy, więc żebyś troszeczkę powiedział o tym procesie ze swojej perspektywy, na ile on był złożony i na co stawiali inwestorzy. Okej. Ja też jak na początku mówiłem, że zrobiliśmy sobie taki proces w ogóle, co się dzieje z tymi startupami, od pomysłu do, no i właśnie, na końcu tego naszego projektu było to, że sprzedajemy firmę. Albo że właśnie w jakiś sposób robimy exit, który kończy się tym, że nasze udziały wymieniane są na gotówkę. I to jest jedno z założeń, które musisz mieć, pewien mindset, który musisz mieć w momencie takim, kiedy chcesz w ogóle iść po kasę z VC. Tak? To znaczy, że w perspektywie 5-10 lat z tego biznesu w jakiś sposób będziesz wychodził, exitował. Nie? I to jest ten mindset. Tak zwany, endgame. Tak, endgame.
Więc to jest przede wszystkim, to musisz mieć to ułożone, nie? Że to idąc po VC, ciężko jest później myśleć o tym, że to jednak będzie firma, którą przekaże swoim wnukom, nie? Że to Tak, raczej też nie trzeba w się tym. odłączyć troszeczkę. Ja to przechodziłem kilkukrotnie, bo wszystkie firmy chyba, które powiedziałem, miały jakiegoś inwestora na którymś etapie i taki mindset, że ja to nie firma, tak? Bo wiele Dokładnie. założycieli ma takie poczucie silnej identyfikacji, firma to ja to firma. Często używają przedsiębiorcy słowa firma to moje dziecko, tam mam 2 dzieci biologicznych i trzecim dzieckiem jest firma, tak? A tutaj sprzedajesz kawałek tego dziecka, żeby za chwilę, że w dłuższej perspektywie, a na pewno w perspektywie tego venture capital sprzedać je całe komuś zupełnie innemu. No to trzeba w swojej głowie przepracować. No dokładnie, nie? I to jest ważne, nie? Żeby o tym pamiętać. Że to gdzieś tam za chwilę się ta przygoda skończy, no i że Okej, no to ta wy firma jesteście, jest warta zrobiliście tyle, ten ile tak endgame. naprawdę. Tak, zrobiliście endgame, że w którymś momencie ta firma tam, czy poprzez debiut giełdowy, czy poprzez jakieś inne przejęcie przez inny podmiot, wy w którymś momencie skonwertujecie, zmienicie swoje udziały na gotówkę. Tak, i to była pierwsza rzecz, więc też ten nasz mindset, że właśnie wiesz, trzeba układać tą firmę bardziej procesowo niż właśnie dźwigać ją na własnych barkach i to jest ważne, że właśnie układamy te procesy, zatrudniamy middle management do tego, żeby właśnie mógł ciągnąć poszczególne tematy, żeby ta firma po prostu mogła się kręcić bez zbyszka na pokładzie i to jest też ważne w tym mindsetie. No i po co jest ten inwestor? No po to, żeby zmaksymalizować wartość tej firmy na końcu. No, czyli można bootstrapować i wszystkie, czyli de facto robić pewne rzeczy i rosnąć organicznie, bez żadnego inwestora, ale to wszystko dzieje się wolniej. Nie? I wolniej zatrudniasz ludzi, wolniej się skalujesz i finalnie nawet to nie chodzi o to, że zrobisz coś wolniej, że bez tego inwestowania dojdziesz do tego momentu tylko później. Czasami po prostu w ogóle możesz nie dojść do tego momentu bez odpowiedniego finansowania. No, i to my właśnie tą drogą poszliśmy, no i ten VC jest właśnie po to, żeby móc przyspieszyć tutaj te rośnięcie, no i de facto masz już na pokładzie kogoś, który później, jeśli twoim celem jest sprzedaż firmy, no to VC zarabia na sprzedaży, nie? Czyli masz już ludzi, którzy po prostu będą szukali najlepszego kupca do tego biznesu. A powiedz, jaki moment osiągnęliście, że stwierdziliście, że to jest właściwy moment? Bo bardzo dużo firm, które znam, albo robi to bardzo, bardzo wcześnie i wtedy stąd wyceny nie są duże. Czasami to może nawet być taka dystrakcja, taki defokus, bo zajmujemy się szukaniem inwestora, a jeszcze nie mamy sprecyzowanej naszej drogi. A z drugiej strony znam wiele firm, które nie chcą bardzo długo, są zaparte, że nie będą brać inwestora, bo on będzie ingerował w mój biznes, że właśnie nie mam jeszcze planu, czy to chce być czy to ma być moja firma, czy to ma być jakiś wspólny projekt, boją się, mają jakieś różne złe doświadczenia. Gdzie jest ten sweet spot, gdzie jest ten dobry moment na poszukiwanie inwestora? Myślę, że dobrym momentem jest to, jeśli już wiesz, na czym polega twój biznes. No. Jeśli już wiesz, kto jest twoim klientem, jak do niego dotrzeć, jeśli już widzisz, że to, co oferujesz, jest faktycznie czymś, co ten klient używa, wiesz, ile czasu potrzebujesz na pozyskanie takich klientów, wiesz, ile oni mogą ci zapłacić, czyli już zrobiłeś taki trochę produkt market fit. To jest dopiero moment, w którym tak naprawdę możesz z czystym sumieniem pójść po kasę do VC, bo podstawowym aspektem współpracy z VC jest budżet i biznesplan. Czyli musisz przyjść do inwestora i pokazać mu, słuchaj, to są moje wyliczenia,
zamierzam tutaj rosnąć, potrzebuję teraz tej kasy na to, żeby tutaj zatrudnić dodatkowe osoby, które właśnie teraz już wiem mniej więcej właśnie jak tutaj się zachowuje ten rynek, potrzebuję dodatkowych deweloperów, potrzebuję dodatkowych ludzi do sprzedaży, ale podejrzewam, znaczy teraz na bazie tego, co już wiem o moich klientach, mogę przewidzieć, że tak to się będzie zachowywało w przyszłości, prawda? No bo pokazujesz dokładnie to, jak mają się te twoje finanse zachowywać i bardzo często właśnie tak jak w naszym przypadku, ta inwestycja jest zawieszona na zasadzie właśnie to dobra, to teraz mi pokaż, czy dowozisz. Tak? I w momencie takim, kiedy ty nie masz tej wiedzy o kliencie, tylko masz pomysł na zrobienie produktu, no to jest dużo za wcześnie, żeby właśnie pójść do inwestora. Niestety są fundusze, szczególnie właśnie teraz te Bridge Alpha wszelkiego rodzaju, które finansują ten etap. I moim zdaniem to jest zbrodnia. To jest wbrew jakiejkolwiek logice dawanie kasy na tak wczesnym etapie. Tak, no bo projekty w ogóle innowacyjne, takie startupowe, można je podzielić znowu na 3 kategorie. Nie? Tak lubię sobie kategoryzować rzeczy i jedna z tych kategorii to mówi o tym, gdzie jest w ogóle ryzyko, nie? W takich projektach. I teraz może być to ryzyko po stronie produktu, tylko i wyłącznie po stronie produktu. To znaczy nie wiadomo, czy da się zrobić ten produkt, ale jeśli go zrobisz, no to po prostu ustawią się kolejki i na pewno będziesz miał tutaj klientów na to, Tak, co jakiś robisz. wydajniejszy procesor, albo nie wiem, dron, który 2 razy dłużej lata na tej samej baterii dzięki oprogramowaniu. Tak, zrobisz Jakieś lekarstwo to, na coś. tak, Dokładnie, będzie. nie? Tak, więc I to można finansować w sumie, mimo że nic nie jest sprzedawane, to wiemy, że jeżeli już to wytworzymy, czy choćby te panele solarne teraz perovskitów, czyli jak to się uda, to będzie wielki sukces i to będzie globalny biznes. Dokładnie tak, nie? I to można faktycznie, wiesz, ładować kasę, ale nie wiadomo, jest ryzyko po stronie produktu, nie wiadomo, czy to się w ogóle uda zrobić. Druga kategoria, jak się pewnie domyślasz, to jest taka, że nie ma ryzyka po stronie produktu, ale jest ryzyko po stronie rynku. Czyli wiadomo, że da się zrobić ten produkt, to rozwiązanie, tak? Możemy się tam rypnąć trochę, powiedzmy, w naszych kalkulacjach, nie? O 20%, nawet do 100%, ale da się to zrobić. Tam nie ma jakiegoś rocket science. Jedyna niewiadoma jest po stronie tego, czy znajdzie się ktoś, kto to kupi. Tak? I czy będzie chciał za to zapłacić. No i jest jeszcze trzecia kategoria, która ma ryzyko zarówno po stronie produktu, jak i rynku. Nie? No ale w ogóle jak rozpoznać to, że... Ale to zatrzymajmy się, bo to jest świetne, jedno z lepszych rozróżnień, jakie słyszałem. Drugie to oczywiście będą cały szereg tych aplikacji do jakieś marketplace'y, nie wiem, nowy e-commerce, do czegoś tam, czy jakieś technologiczne pomysły, które usprawniają życie. Tak, nie wiem, kolejna aplikacja zamawiania jedzenia, tylko trochę inna na przykład. Tak, wiadomo, że da się ją zbudować, a jej inność weryfikuje rynek. Tak jak nie wiem, Escola ma aplikację Freevo do zamawiania jedzenia w lokalach, na koncertach, głównie dla beach barów, takich eventów też. I faktycznie jest to nisza, której nie zagospodarował jeszcze żaden dostawca. Jak duży jest ten rynek, no to teraz weryfikujemy, na ile jest chętny kupować to rozwiązanie. A ten miks, gdzie jest, ja szukam przykładów, gdzie jest miks, gdzie nie wiadomo, czy uda się zrobić produkt i nie wiadomo, czy będzie na to rynek, bo to wydaje się bardzo zagadkowe. Jakbyś dał jakiś przykład. No wiesz co, no chociażby nawet właśnie, no wszystko to, co jest ciężkie, jakiś właśnie, wiesz, wynalazek, to często się zdarzają, przychodzą ludzie, którzy mówią, że mają jakiś wynalazek, który teoretycznie coś zrewolucjonizuje, ale tak naprawdę czy to zrewolucjonizuje, nam na przykład jeszcze ciężko ocenić, a rynek na przykład też jeszcze nie wie, na przykład, czy on coś takiego będzie potrzebował, nie? Więc to są takie Czyli tu mamy rzeczy, podwójne ryzyka, tak, na to pewnie bardzo trudno pieniądze pozyskać. No zgadza się, ale popatrz, w momencie takim, kiedy mamy projekt, w którym ten najczęstszy moim zdaniem, ten, który nie ma ryzyka produktowego, tak, tylko jest ryzyko po stronie rynku, to moim zdaniem właśnie danie pieniędzy na to, żeby zrobić produkt, ani o odrobinę
nie zmniejsza ryzyka związanego z rynkiem. Moim zdaniem on go zwiększa, to ryzyko, bo jest mega dużo przykładów związanych z tym, że firma wymyśliła sobie, no, czyli to są właśnie software house'y, bardzo często tak działają, no bo wiedzą jak robić w sensie wiedzą jak Te wytwarzać cyfrowe produkty, Mhm. tak? Więc wymyślają sobie jakieś rozwiązanie, specyfikują je według właśnie swojej własnej wiedzy i teraz zamykają się na rok i robią. I stawiają to na AWS-ie, no bo już wiadomo, że to po prostu będzie rosło, tak? Jakieś mega zaawansowane technologie są tutaj użyte i przez 1,5 roku po prostu dopieszczamy każdy aspekt tego systemu, no i wychodzimy na rynek i klient nie chce za to płacić. No i jest ząg. Nie? I teraz masz takiego dużego kolosa, to w ogóle bardzo ciężko cokolwiek z nim zrobić, nie? No bo właśnie dorzucanie jakichś dodatkowych modułów, teraz nagle właśnie dostosowywanie się do klienta jest już trochę, bardziej skomplikowane. Nie? Więc wszelkie projekty, które na przykład, nie wiem, czy pamiętasz te projekty 8.1 i 8.2, nie? Które były, one były z gruntu złe, bo tam trzeba było po prostu zdefiniować, co ty chcesz zrobić, bardzo dokładnie rozpisać to na poszczególne moduły, wycenić to, no i teraz dostawałeś kasę na to, że ktoś ci to zrobił, no i teraz takim dużym klockiem szedłeś właśnie na rynek i nie ma. I już nie masz później kasy na to, żeby coś zmodyfikować. Mało tego, bo my też chcieliśmy 8.2 na jeden projekt, nie 8.1. I jak chcieliśmy coś zmienić, bo się zorientowaliśmy, że klient jednak będzie potrzebował czegoś innego, to my musieliśmy prosić o zgodę na zmianę. No tak, to jest No. znana prehistoria, dużo się myślę na tych 8.1, 8.2 nauczyliśmy i dzięki temu też rynek wyrósł niesamowicie, bo przepadaliśmy dużo tych pieniędzy, żeby tą właśnie lekcję wyciągnąć, dlatego teraz te alfowe są troszeczkę inaczej skonstruowane, są nieco bardziej elastyczne, nie pozbawione tych błędów, jak każde publiczne pieniądze, tak, czy tutaj w tym wypadku wspomagane publicznie, ale na pewno jest to już lepsza wersja, no i wydaje mi się, że wszyscy właśnie zrozumieliśmy, że musisz być jak najbliżej klienta i tu jest też, jeżeli słuchają mnie jacyś klienci Escoli, czy potencjalni klienci, to bardzo dużo zgłasza się do mnie osób z pomysłem na aplikację. Pytam, jaki jest budżet, tam 300 000 złotych jestem w stanie wyłożyć. Mówię, ok, no ale zbudowanie tej aplikacji będzie ci kosztowało właśnie te 300 000, a czy masz jeszcze budżet, żeby świat się dowiedział o twojej genialnej aplikacji, bo inaczej zostaniesz ze zbudowaną aplikacją, która będzie świetna, powiesz o nim swoim znajomym, ogłosisz, że jest świetna aplikacja, ale może to być niewystarczająco, żeby ta aplikacja odniosła sukces, więc musisz mieć jeszcze odłożoną drugą kubkę, żeby świat się dowiedział, że zbudowałaś genialną aplikację, tak? Bo jeżeli wszystko wydasz na zrobienie produktu, to może być za mało. No tak, ale właśnie wiesz, no po to też jest to podejście lean startupowe, że tak naprawdę możesz próbować sprzedawać rzeczy, których jeszcze nie masz, nie? I musisz, dlatego tak ważne jest w ogóle w tym całym podejściu startupowym to, żeby była osoba, która jest niesamowicie zaangażowana w projekt, która bardzo dobrze jest w stanie teraz zrozumieć, czy jest tutaj biznes. Jej zadaniem nie jest konkretnie teraz sprzedawanie teraz tego rozwiązania i lecenie zgodnie z jakimś biznesplanem, bo tak naprawdę na starcie my nie mamy biznesplanu, my mamy jakiś model biznesowy, tak, zrobiony na kanwasie, ale ten model biznesowy, tam są powpisywane tylko hipotezy. Do tego, kto jest naszym klientem, jaką on dostanie wartość z tego naszego rozwiązania, za ile my to będziemy sprzedawali, jakie będą tego koszty i tak dalej, to są tylko i wyłącznie hipotezy. I teraz rolą takiego gościa, który wchodzi i ma poprowadzić taki startup, jest zweryfikowanie tych wszystkich hipotez. Tak? I najlepiej, jeśli on to robi jeszcze bez produktu. Tak? Jest w stanie, na przykład, jeśli to ma taką wartość, to może znajdzie kogoś na starcie i przyjdzie z jakimś bardzo, bardzo prostym jakimś rozwiązaniem, albo w ogóle pogada o takim rozwiązaniu, słuchaj, może ja bym ci go zrobił, może byś mi go zapłacił za to, że ja ci to zrobię, albo umówmy się, że ja będę to robił, teraz zapłacisz jakąś ułamek tego, co byś w przyszłości płacił, ale ja teraz będę wykonywał te rzeczy pod ciebie. Tak? W sensie, czy ty masz faktycznie problem? Jak ty sobie radzisz teraz z tym problemem?
Tak? Czy ty będziesz gotowy mi zapłacić za rozwiązanie tego problemu? To są podstawowe rzeczy, które są dużo ważniejsze od tego, niż to, że ja teraz przyjdę do ciebie już z takim gotowcem de facto i teraz będę ci go próbował sprzedać. Nie? Są rzeczy, które należy wykonać wcześniej, jeszcze w ogóle bez produktu. Nie? I to jest Jasne. bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Pięknie, no to rozmowa urodziła nam się na dwie lekcje. Pierwsza to jak optymalizować procesy w software house'ach, jak nimi zarządzać, jak lepiej rozumieć to, czym jest firma usługowa, oraz drugą część, krótszą, na temat tego, jak właśnie skutecznie wziąć finansowanie, jak dzięki temu skalować biznes i pokonać pewne kroki, które by się robiło z własnego finansowania za pomocą klientów po prostu szybciej. A moim gościem był Zbyszek Pantuła. Bardzo Ci dziękuję, Zbyszku, z firmy Bardzo dziękuję. Remetric. I zachęcamy oczywiście do testowania tego rozwiązania. Ja myślę, że prędzej czy później też się znajdę w gronie Twoich klientów. Dzięki, Zbyszku. Dzięki wielkie.